Drodzy Państwo, na początku sezonu ścigania się World Touru zawsze jest dużo ekscytacji nowymi rowerami. Te nowe rowery są nowsze, starsze, bardziej ekscytujące, mniej ekscytujące, od większych, od mniejszych producentów, ale w tym roku jest taki jeden rower i taki team, o którym mówią prawie wszyscy, tak jak kiedyś wszyscy mówili o AG2R i ich rowerach Van Rysel, ale w tym roku chyba ktoś inny przejmie tutaj pałeczkę, jeżeli chodzi o pierwszeństwo w byciu omawianym i byciu pokazywanym, bo mam dzisiaj wyjątkową okazję pokazać Wam rower teamu XDS Astana, od tego roku właśnie XDS Astana, czyli mówiąc wprost, oficjalnie pierwszy chiński rower w World Tourze. Pierwszy tak bardzo oficjalnie, ponieważ jak pewnie wiecie, nigdy nie wiadomo gdzie, jaka rama była produkowana, ale tym razem w przypadku XDS Astana mamy do czynienia z nowym sponsorem głównym teamu, sponsorem, który jest dużym chińskim producentem ram karbonowych, który stworzył markę X-Lab i właśnie rowery tej marki X-Lab będą rowerami, na których Team Astana będzie się w sezonie 2025 ścigał. I dzisiaj się właśnie przyjrzymy takiemu rowerowi. Mam tutaj okazję dzięki uprzejmości Teamu Astana, właśnie teamu XDS Astana, pokazać Wam ten rower w Hiszpanii, przyjrzeć mu się bliżej i dzisiaj sobie właśnie o tym nowym rowerze opowiemy. W zasadzie rowery są dwa, natomiast dzisiaj pokażę Wam ten, który jest chyba tym kluczowym, tym najbardziej uniwersalnym dla teamu, czyli tym nowym, bardziej aero modelem. Więc dzisiaj przyjrzymy się rowerowi teamu XDS Astana. O co chodzi? Pewnie część z Was kojarzy oczywiście Team Astana z zeszłego roku, z rowerami Williera, zresztą nie tylko zeszłego, ale i z wielu poprzednich sezonów. W tym roku zmieniła się nazwa teamu, pojawił się nowy sponsor. Sponsor to chińska firma XDS, w zasadzie XDS Carbon Works, z tego co wiem. Nazwa teamu teraz to XDS Astana. A XDS jest marką, która specjalizuje się w produkcji ram karbonowych i rowerów. Natomiast do tej pory było tak, że firma ta przede wszystkim produkowała ramy, produkowała rowery, nie mając jeszcze takiej marki jak X-Lab. Myślę, że to może być dla wielu osób troszeczkę mylące, bo kiedy zaczniecie szukać w internecie o marce X-Lab, to jest ona zdecydowanie nowsza. Jest o niej mniej informacji niż o jej właścicielu, czyli o XDS. A XDS jest marką, która w samym zeszłym roku wyprodukowała ponoć 3 miliony rowerów i ma 5 fabryk, nie tylko w Chinach, ale też w Wietnamie czy w Kambodży. I dodatkowo jest to producent, który ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję ram dla innych producentów. Oczywiście nie dowiemy się tego dla jakich producentów, natomiast jest to firma, która już od lat produkowała karbonowe ramy dla wielu światowych firm. No i firma ta w końcu postanowiła wejść do World Touru, wejść naprawdę w taki widowiskowy sposób, ponieważ postanowiła zasponsorować jeden z, myślę, że charakterystycznych i bardzo znanych kolarskich zespołów, jakim jest Astana. No i w tym roku zawodnicy teamu XDS Astana będą jeździć na rowerach firmy X-Lab. Tak jak Wam mówiłem, rowery będą dwa. Jest rower do jazdy w górach, to jest troszeczkę lżejszy, który z wyglądu jest dużo bardziej standardowy. No i jest ten rower, który zdecydowanie bardziej podąża za aktualnymi trendami, który myślę, że bardziej ma być takim ambasadorem tej marki, czyli model AD9, który tu widzicie, czyli rower, który jest takim rowerem współczesnym aero, czyli dzisiaj pewnie wiecie, te rowery aero roku 2025 nie są już tylko rowerami aero, raczej są rowerami, jak producenci chcą to nazywać, uniwersalnymi, czyli łączącymi pewne cechy rowerów takich bardziej lekkich z pewnymi cechami aero. I tą konstrukcję aerodynamiczną bardzo dobrze widać po tym rowerze. No przede wszystkim ma bardzo cienkie przekroje, jak popatrzycie na niego od przodu. Tutaj i sztyca, rura podsiodłowa, konstrukcja główki. Tutaj jest bardzo aerodynamicznie. Podobnie mamy takie gadżety, takie patenty, jak na przykład konstrukcja dolnej rury ramy, która nam lekko chowa koszyk na bidon. Mamy przy widelcu takie aerodynamiczne nakładki, które notabene przypominają trochę te znane z Pinarello, a na polskim rynku te znane z na przykład Rondo Herd. Może ktoś z Was kojarzy. Rower, który tu widzicie, jest rowerem w rozmiarze M. Waga roweru
waga w ogóle rowerów. Niestety nie mieliśmy możliwości zważenia tego konkretnego egzemplarza, natomiast podobno waga jest około 7,3 kg, co jest dzisiaj taką standardową wagą dla roweru tej klasy teamowego. Znowu coś, o czym mówiłem przy okazji teamu Bahrain Victorious, czy co mówiłem przy okazji ich roweru, że wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydaje wielu osobom, nie jest tak, że wszystkie rowery teamowe ważą tyle, ile wynosi limit UCI. Te rowery najczęściej są dzisiaj cięższe i takie okolice od 7,2 do 7,4 kg to jest standard. I oczywiście mówimy o wadze roweru gotowego do jazdy, czyli rower z koszykami na bidony, z pedałami, ich wzmocowaniem do licznika i po prostu rower gotowy do jazdy, oczywiście bez bidonu. Jeżeli chodzi o konstrukcję tej ramy jeszcze, mamy tutaj Carbon Toray T1100, czyli tworzywo znane i często wykorzystywane w ramach wyścigowych. Mamy środek supportu T47, więc też jeżeli chodzi o rozwiązania takie zastosowane tutaj techniczne, są one dość standardowe. Zresztą takie elementy jak cockpit, to są elementy od zewnętrznego dostawcy i poza tak naprawdę sztycą, to tutaj mamy rozwiązania powszechnie stosowane, dostępne po prostu od sponsora. Czyli widać, że ta rama też została już przygotowana pod kątem dopasowania do istniejących na rynku standardów i innych rozwiązań, bo też nie da się ukryć, że te rowery przecież będą też normalnie dostępne do sprzedaży i niekoniecznie będą konfigurowane w ten sam sposób. Jeśli chodzi jeszcze o konfigurację napędową tego roweru, to w przypadku rowerów World Tourowych to nie jest zbyt ekscytujący temat, bo praktycznie zawsze macie to samo, zwłaszcza w przypadku takich rowerów, które mają być tymi uniwersalnymi i też tymi trochę bardziej aero, które siłą rzeczy też służą na tych bardziej płaskich etapach, bo oczywiście kiedy jest Shimano, kiedy jest Dura-Ace, to mamy tej korbę 50, 40 i kasetę, w zależności od tego, czy rower jest wykorzystywany w górach, czy nie w górach, to oczywiście jest to kaseta Dura-Ace, a w tym przypadku chyba jest to kaseta mniejsza niż 1134, ale bardzo często dzisiaj pojawia się kaseta 1134. W tym przypadku jest to kaseta 1130. Jeżeli chodzi o tarczę, to znowu standardowa sytuacja, czyli oczywiście z przodu jest to tarcza 160, a z tyłu jest to tarcza 140 i to też pojawia się bardzo często. To jest swoją drogą, można zwrócić uwagę, jak ciekawy stojak posiadają do rowerów w teamie XDS Astana. Naprawdę szacunek, bo mamy tutaj najbardziej chyba wywodzący się z prawdziwego rowerowego warsztatu stojak do stawiania roweru. Jest to stojak z kilku połączonych kluczy imbusowych, także szacun. Ogólnie jeżeli chodzi o wykonanie jeszcze tej ramy, to jest naprawdę po prostu ładne. Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, w przypadku tego typu producentów, zwłaszcza robiących rower siłą rzeczy, który będzie oglądany, to ciężko się spodziewać czegoś innego. Mamy tutaj dużo elementów, które moim zdaniem po prostu są trochę takie generatywne dla współczesnych rowerów, czyli pewnie gdzieś już w jakimś rowerze widzieliśmy tego typu widełki, gdzieś pewnie widzieliśmy takie okolice węzłu supportu, różne te aerododatki, to też wszystko gdzieś się dzisiaj pojawia, ale szczerze powiedziawszy trudno winić chińską markę albo mówić o tym, że jest to typowe dla chińskiej marki, bo dzisiaj 90% marek rowerowych robi rowery, które w wielu elementach wyglądają podobnie, wyglądają spójnie i szczerze powiedziawszy też, jak się popatrzy na historię w ogóle rowerów, popatrzy na rowery sprzed 15-20 lat, to szczerze powiedziawszy zawsze tak trochę było. Jednak rower zawsze był rowerem i trendy zawsze były trendami, czyli rowery z jakiegoś okresu zawsze miały pewne cechy wspólne, zawsze miały elementy, które wiele osób w tych rowerach chciało i podobnie jest w przypadku tego roweru. Aczkolwiek ciekawie wygląda w tym malowaniu, które nawiązuje do z jednej strony tradycji Astany, a z drugiej strony wnosi coś tutaj nowego w postaci tego matowego elementu z logiem X-Lab, który nam nawiązuje też do widelca i do linii kół, więc szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o stronę wizualną, ciężko się przyczepić, chociaż na pewno znajdą się tacy, którzy tutaj zatęsknią za chociażby Willierem z zeszłego roku, ale myślę, że tutaj X-Lab czy XDS naprawdę zrobiło dużą robotę, żeby ten rower wizualnie naprawdę wyglądał godnie i po prostu do World Touru pasował. Jest całkiem sporo miejsca na opony. Tutaj spokojnie moim zdaniem wyjdą opony o szerokości 30 mm. Tutaj troszeczkę mylące jest to, że z tyłu w górnej części widełek jest tego miejsca więcej, na dole jest go trochę mniej, natomiast jak się przyjrzymy chociażby widelcowi, to widać, że z przodu to myślę, że spokojnie 32 mm by weszło, aczkolwiek oczywiście jest to wyścigowy aerorower, to nie jest rower, który ma być jakimś road plusem albo ma pomieścić jakoś super szerokie opony, niemniej jednak dzisiaj jest to już standardem, że te rowery z World Touru, te rowery wyścigowe, szosowe z najwyższej półki, te 30, 32
dwójki raczej powinny pomieścić, no bo na takich oponach też zawodnicy się ścigają. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o spotkanie z tym rowerem, chodzi o pierwsze wrażenia. Rower, który tu widzicie, jest rowerem już gotowym zawodnika Davide Belleriniego z Włoch. Jest to rower już wykorzystywany do treningów. Niestety nie udało mi się tutaj nagrać tego roweru lżejszego. Możecie sobie jego zdjęcia teraz zobaczyć. Zdecydowanie wygląda mniej widowiskowo. Podobno różnica w wadze między rowerami może być około 500 gramów, ale to też zależy od konkretnie konfiguracji. Tam mamy taką bardzo klasyczną ramę, która moim zdaniem wizualnie w ogóle nawiązuje do na przykład starej Emondy, a trochę może do Speca Etosa. Taka bardzo klasyczna rama, raczej stworzona z myślą o jeździe po górach. Ciekawe, jak często będzie się pojawiała, bo zauważyłem, że dzisiaj jednak dużo tych teamów, które ma takie zbilansowane rowery z cechami aero, bardzo często używa ich bardzo często. Naprawdę z wyjątkiem jakichś takich stricte najbardziej wymagających górskich etapów, które jeszcze mogą rozstrzygać o jakiejś rywalizacji w jakimś wyścigu. Wtedy te rowery stricte górskie, lekkie się pojawiają, natomiast dzisiaj coraz częściej jest tak, że jednak właśnie te rowery są takimi wołami roboczymi zespołów. Pewnie też tak będzie w tym przypadku. Bardzo jestem ciekawy tego roweru, jak on się pokaże w World Tourze. Szczerze powiedziawszy, nie mam specjalnych obaw, jeżeli chodzi o jakość. To jest coś, co może tutaj w komentarzach się pojawić. Może są tacy, którzy zastanawiają się, czy teamy się nie boją. Oczywiście w przypadku teamów jest też tak, że teamy jeżdżą często na tym, co dostaną od sponsora, jaki jest sponsor. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach producenci z tak ogromnym doświadczeniem w produkcji ram karbonowych, bo mówimy tutaj o marce stojącej za X-Labem, czyli XDS, jest producentem, który ma ogromne doświadczenie w ramach karbonowych. Skoro decyduje się na udział w takim przedsięwzięciu i pokazanie swoich rowerów przed tak dużą grupą odbiorców, te rowery będą widoczne w wyścigach World Touru, to myślę, że jest pewny ich jakości. I spodziewam się, że tutaj żadnych kontrowersji z tym nie będzie, a na pewno zrobi się ciekawie, kiedy ten rower w końcu wygra. No, popatrzcie, co się stało w zeszłym roku z teamem AG2R, co się stało z rowerami Van Rysela, jak team zaczął wygrywać na rowerach Van Rysel, więc zobaczymy, co się stanie z X-Labem, co się stanie z XDS Astaną, kiedy właśnie będzie ten pierwszy sukces na X-Labie. Życzę im tego. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Nie da się ukryć, że jest to pewnego rodzaju wietrzenie tej rowerowej sceny i bardzo jestem ciekawy, czy pojawią się inni producenci, jak się skończy ta współpraca, co z tego wyjdzie. W ogóle też napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i co w ogóle sądzicie o X-Labie teamu XDS Astana. Czy ten rower wam się podoba, czy do was przekonuje, czy w ogóle wpadlibyście na to, że to jest producent z Chin, gdybym wam nie powiedział, albo gdybyście po prostu nie wiedzieli. A póki co wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!